Witam serdecznie ponownie, Marcin Rola, kłaniam się bardzo nisko, jesteśmy na żywo, jest czwartek, godzina 19, a jak czwartek, godzina 19, moim gościem niezastąpiony, wybitny mówca, filozof, wiem, że zaraz to skrytykuję, na pewno nie powiem dyletant, dziennikarz, czekamy cały czas na książkę, pan Krzysztof Karoń, witam serdecznie panie Krzysztofie. Witam, dzień dobry, a w zasadzie dobry wieczór, Dziękuję, uratował pan, panie Krzysztofie, trochę nam życie, ponieważ pan Krzysztof, jak wszedł do studia, to przyniósł nam taki wielki, genialny chleb kaukaski, pyszny, nowość. A ja jestem głodny jak pies, bo siedzimy już tu parę godzin i bardzo panu dziękuję. Trochę nas pan podratował tym chlebkiem. Bardzo. Następnym razem przywiozę wam 2. O, następnym razem kurczaka, potem dzika i zaraz dojdziemy do jakiejś tutaj uczty po prostu. No dobrze, kochani, dziś umówiliśmy, pamiętajcie, że umówiliśmy się na pytania, ale faktycznie jest taki temat bardzo istotny, od którego jakby pan Krzysztof chce wyjść i uważa, że od tego tematu powinniśmy jakby zacząć deliberację, więc jeżeli nie uda nam się pytań, które oczywiście składacie w setkach maili, wiadomości na Facebooku i tak dalej, do nas do Real24.pl, to po prostu przepraszamy was serdecznie, pytania będą za tydzień. Możemy tak się mówić? Ale być może zdążymy jeszcze częściowo dzisiaj, przy czym być może po tym część pytań w ogóle przestanie być aktualna, bo jak się myśli porządnie, tak, czyli jak się myśli od początku, a nie od pieca albo od okna, tylko od drzwi, zawsze jest problem, w którą stronę zamiatać. Czy od drzwi do okna, czy od okna do drzwi. Ludzie często zaczynają niewłaściwie. Ja tam odkurzacz mam, więc się nie przejmuję takimi rzeczami. Jeżeli się myśli po kolei, to pojęcia się układają. Jeżeli zacznie się od takich pojęć zupełnie elementarnych, to na nich potem można budować cały obraz rzeczywistości, o ile oczywiście się te elementarne pojęcia trafnie zdefiniuje. I główny problem polega na tym, że stąd bierze się większość nieporozumień, szczególnie wtedy, kiedy ludzie między sobą się tam kłócą, naparzają i tak dalej, dlatego że oni mówią o rzeczach, których w gruncie rzeczy nie potrafią zdefiniować. Przy czym zaznaczam, tu nie chodzi nawet o to, żeby się wszyscy zgodzili na jedną definicję. Tu chodzi o to, żeby ludzie wiedzieli, o czym mówią. I nawet jeżeli mówią o czymś innym, to żeby wiedzieli, że mówią o czym innym, używając tych samych słów. Tak. Zdecydowana większość moich, trudno powiedzieć nieporozumień, ale można powiedzieć tak, nieporozumień czy konfliktów, przede wszystkim z tak zwanymi wolnościowcami, bo z marksistami to ja nie mam żadnych konfliktów. No tak. Nikt mnie nie atakuje. Bardzo żałuję i bardzo mi poprosił o rzetelną krytykę. Tak, zrąbcie to wszystko, ale na razie mówię o tych ludziach, z którymi mam kontakt i widzę, że dochodzi do poważnego nieporozumienia, jeżeli chodzi o definiowanie samej rzeczywistości. I jestem głęboko przekonany, że te nieporozumienia biorą się właśnie z tego, że pewne ogólne pojęcia, którymi się posługujemy, muszą być, po to, żeby były właściwie rozumiane, muszą być wyprowadzone z rzeczywistości, czym one naprawdę są. Jasne. I dzisiaj pomówimy o takim zasadniczym temacie. Nie wiem, czy go pan wpisał pod ekranem, pod obrazkiem? No mówiliśmy o małpie i człowieku. Czym się różni człowiek od małpy i czy się w ogóle różni? Tak. Bo to jest dzisiaj dość duży problem, czy się w ogóle różni. Jest taka nowomodna dyscyplina. Ja z niej, broń Boże, nie chcę sobie dowcipkować, ale jak się posłucha tego, o czym mówią przedstawiciele tej dyscypliny, to takie mam wrażenie, że jakkolwiek być może inne są intencje, to cel jest taki, żeby udowodnić, że człowiek niczym się nie różni od małpy, a jeśli już, to na gorsze. Tak. I powiem szczerze, że ja się pod wieloma względami z tym zgadzam, z tym drugim. To znaczy, że jeśli człowiek różni się, bo ja uważam, że się różni, Tak. I rzeczywiście w wielu przypadkach na gorsze. Ale co to tak naprawdę oznacza, to trzeba najpierw zdawać sobie sprawę z tego, czym się człowiek od małpy czy od zwierząt różni. I rozumowanie jest takie. Ja sobie
wypisałem tutaj hasła, a tutaj pod spodem mam ściągawkę, że jakby mnie zatkało albo mi się urwało, to żebym sobie pomógł. Tak jest. Bo to jest, bo im rozumowanie jest prostsze i logiczniejsze, to w dzisiejszym świecie ono się wydaje takie jakieś, jak to jeden pan powiedział, niebardzawe. Rzeczywistość składa się, nie wchodząc na razie w definicję rzeczywistości, z takich dwóch rodzajów elementów. Jedne to jest natura ożywiona i natura nieożywiona. I w tych elementach, które stanowią naturę ożywioną, a na które mówimy organizmy, toczy się pewien proces, który się nazywa życiem. Nie wiadomo, skąd się ono wzięło, nie wiadomo, jaki jest tego cel. Po prostu nie wiadomo. To, jaki jest cel tego procesu, nad tym dywagują filozofowie od tysięcy lat. Według wszelkiego prawdopodobieństwa będą sobie dywagować następne, jeżeli to wszystko nie tąpnie. Ale to jest kwestia, nazwijmy to, światopoglądu. Po prostu nie mamy takiej aparatury narzędziowej, wbrew temu, co twierdzą niektórzy tam biologiści. Nie biolodzy, tylko biologiści. Nie mamy takiej aparatury, na podstawie której moglibyśmy wnioskować z samego procesu o jego celu. To odkładamy, pozostawiamy to filozofom, teologom i każdemu z osobna, żeby tam sobie coś na ten temat wymyślił. I ja, ponieważ cały czas mówimy o wiedzy społecznej, to ja zatrzymuję się świadomie na tym poziomie, na którym fakty, którymi się zajmuję, są do przyjęcia i do zaakceptowania, ewentualnie do dyskutowania w sposób niezależny od światopoglądu. Zaznaczam, ja w najmniejszym stopniu nie lekceważę tego wyższego poziomu, nazwijmy to umownie metafizyki, ale w tym zakresie, który mnie interesuje i który jest najistotniejszy dla wiedzy społecznej, świadomie nie wchodzę na ten poziom po to, żeby najpierw powiedzieć, opisać samą tę rzeczywistość, co do której można się wypowiadać na podstawie tak zwanej wiedzy naukowej. Z pełną świadomością, że wiedza naukowa podlega zmianom, aktualizacjom i tak dalej, i tak dalej. Ale zwykle, jeżeli nauka nie jest wykorzystywana w takich celach ordynarnie manipulacyjnych, to ona jednak opisuje rzeczywistość w taki sposób, który jakiś tam związek z tą rzeczywistością ma. Ten proces życiowy ma to do siebie, że jakkolwiek nie wiadomo skąd się wziął, to jego nie można zatrzymać i wznowić. Nie da się. Telewizor można włączyć, wyłączyć, potem znowu włączyć, wyłączyć. Organizmu tak nie można. Organizm żyje i jeżeli się ten proces przerwie, to kaplica. Tam są jakieś medyczne metody, no na poziomie biologiczno-neurologicznym, tam parę minut jeszcze póki w mózgu nie nastąpią takie zmiany, które już przekreślają sprawę. To oznacza, że i to dotyczy wszystkich organizmów. Życie, oczywiście istnieje metoda na przedłużenie życia w postaci prokreacji, ale to jest jakby inne zagadnienie, bo to, że jedna ścieżka życia kończy swoją biologiczną egzystencję, ale kontynuuje ją ta ścieżka, której ta pierwsza dała początek i tak dalej, i tak dalej. No, rodzice, dzieci, wnuki i tak dalej, i tak dalej. Po to, żeby tego procesu nie przerwać, zaznaczam, mówimy cały czas o tej sytuacji, w której jeszcze w ogóle nie mówimy o myśleniu, na razie mówimy o tak zwanej, w cudzysłowie, ewolucji, tym czymś, co rządzi tym procesem. Więc to możemy tylko stwierdzić, że w każdym organizmie zawarty jest taki mechanizm, który się nazywa popędem, który zmusza ten organizm
bez względu na to, czy jest pijany, śpi, nie śpi, cokolwiek z nim się tam robi, nawet jak straci przytomność w przypadku człowieka, to i tak podejmuje pewne działania, które podtrzymują ten proces życiowy. Człowiek może się upić jak świnia, może stracić przytomność, ale oddycha. Nie zapomni oddychać. No, pomijam sytuację, kiedy przestanie oddychać, no ale to już mamy po herbacie. I są 3 popędy takie, które zmuszają organizm do tego, żeby dbać o to, żeby samemu przetrwać do czasu biologicznego zużycia i biologicznej, naturalnej śmierci, bo tego się nie da uniknąć, po to, żeby przedłużyć proces życia, czyli zadbać o prokreację, i 3, po to, żeby stworzyć warunki bezpieczne dla tego procesu życiowego. Mówię w tej chwili na tym takim zupełnie elementarnym poziomie. I po to, żeby organizm nie zapomniał, na przykład jak się upije, żeby nie zapomniał zadbać o swój własny interes, ten elementarny interes, to właśnie popęd go zmusza w postaci takich różnych rzeczy typu głód, pragnienie, popęd seksualny, a również tego typu zachowania, które nie mogą być przedmiotem zastanawiania się. Jeżeli jakiś opiłek leci w kierunku mojego oka, to ja nawet nie wiem o tym, a powieka mi się zamknie automatycznie. Bo istnieją tego typu reakcje elementarne, które zabezpieczają to absolutne minimum. I każdy organizm od momentu urodzenia, kiedy się rozwija, to opanowuje pewne umiejętności, których nie musi się uczyć. I te umiejętności można nazwać instynktowymi. Oczywiście on się musi ich nauczyć w tym sensie, że musi mieć pewien czas po to, żeby przez jakieś tam powtarzanie dojść do takiej sprawności, która umożliwia mu dbanie, nazwijmy to w cudzysłowie, o własne interesy. Ale tych rzeczy, tych działań organizm nigdy nie uczy się, że tak powiem, w zaprogramowanym procesie nauczania. Jak się obserwuje na przykład kociaki, nie wiem jak to się tam nazywa, jak koty sierść wylizują. No to ma to się de facto. No tak. Jest świetny film, nawet kawałek chyba jest w jednym z moich filmików, jak kot, mały kotek, znaczy kocica się tam, a mały kotek patrzy na nią, taki głupawym wzrokiem i tam, nie bardzo wiedząc, co on robi, próbuje ją naśladować. Nie ma sensu wnikać w to, ale istotne jest to, że ona na niego w ogóle nie zwraca uwagi. Pod wpływem jakiegoś tam, psycholodzy zwierząt pewnie potrafią to bardzo dobrze opisać, na podstawie naśladownictwa i tak dalej, on się tego uczy sam. Opanowuje pewne działania, które są działaniami instynktowymi. I teraz tak, kiedy organizm zaczyna działać, żeby coś robić? Otóż każdy organizm zaczyna działać wtedy, kiedy, mówię na razie jesteśmy na tym poziomie biologicznym, każdy organizm zaczyna działać wtedy, kiedy ma potrzebę działania. A ta potrzeba wynika zawsze z poczucia braku. Czyli organizm jest w jakimś stanie równowagi, ale ponieważ życie jest procesem energochłonnym, w związku z tym organizm musi uzupełniać źródła energii, musi coś, nazwijmy to, jeść, po to, żeby tam procesy jakieś tam biometaboliczne się odbywały, żeby to się zamieniało w energię. Jeśli on
Nawet jeżeli nic nie robi, to po pewnym czasie ta energia się zużywa i ten popęd zmusza go do tego, żeby on podjął jakieś działania w celu zdobycia jedzenia. Ale to właśnie działa ten popęd, który go zmusza, ale on go zmusza w ten sposób, że człowiek czy organizm zaczyna odczuwać jakiś rodzaj dyskomfortu, jest mu nieprzyjemnie, głód. Ten głód potrafi osiągać ten stopień nieprzyjemności, że przemienia się w cierpienie. I jest szereg różnych innych tego typu przypadków. Jednym słowem, nieprzyjemność zmusza organizm do tego, żeby zaczął działać w celu przywrócenia takiego stanu optymalnej równowagi, że wszystko jest w porządku, ja żyję, jak to mówiła jedna pani, tu mi ciepło, tu mi dobrze, tu się będę rozmnażała. Jest takie powiedzenie, bardzo sympatyczne. Likwidacja tej nieprzyjemności powoduje, i teraz jest właśnie problem, czy ona sama powoduje przyjemność? Czy sama likwidacja nieprzyjemności, czyli przywrócenie stanu zero, to już jest przyjemność? Bo taka jest różnica między przyjemnością a nieprzyjemnością, przynajmniej teoretycznie. Jest bardzo dużo teorii na temat przyjemności, tam Epikurejczycy się wypowiadali na te tematy, ale w istocie koncepcja tej zasady przyjemności została sformułowana przez Zygmunta Freuda, twórcę psychoanalizy. Przynajmniej on nadał jej taki kompletny kształt. Problem polega na tym, że Freud nie mówił o przyjemności. Freud mówił zasada przyjemności po niemiecku nazywa się Lustprinzip. A Lust po niemiecku to jest raczej rozkosz, a nie przyjemność. Przyjemność to jest Vergnügen, o ile pamiętam. Więc on mówił o zasadzie rozkoszy. No, rozkosz jest czymś zdecydowanie jakościowo innym niż to, co nazywamy przyjemnością. No, przyjemność to jest, jak się podrapie po nosie, a jeszcze jak mnie koleżanka podrapie po nosie, to już w ogóle duża przyjemność, ale to jeszcze raczej nie jest rozkosz. Ta rozkosz mu się wzięła prawdopodobnie z tego, że on miał fiksację na punkcie seksu. Mówię tutaj fiksację, bo on miał rzeczywiście fiksację, ale bez negatywnego zabarwienia. No, był obsesjonatem. No tak. Pod koniec życia Freuda okazało się, że wcale nie był takim obsesjonatem, ale to trzeba przeczytać jego ostatni esej o Mojżeszu. On po prostu nienawidził religii i walczył z religią. Ale to jest może oddzielny temat. Sformułował taką zasadę Lustprinzip. I w wyniku różnych zaszłości ta zasada urosła do rozmiaru jakiegoś mitu. Tymczasem zdecydowanie, ja nie będę teraz wchodził w teorię psychoanalizy, bo mam nadzieję, że ten elementarz to wszyscy znają, a jak nie, to zapraszam do mojej witryny. W istocie, w motywacji większą rolę odgrywa nieprzyjemność. Bo tam jest mowa o zasadzie przyjemności. Nieprzyjemność jest swego rodzaju, no, można powiedzieć, antytezą przyjemności, ale nie do końca. Bo nieprzyjemność spełnia znacznie ważniejszą rolę niż przyjemność. Może nie tyle znacznie ważniejszą, znacznie wszechstronniejszą. Bo to jest tak, że nawet jeśli by przyjąć, że nie do końca wiemy, co motywuje człowieka do pewnych działań, no bo do niektórych niewątpliwie od momentu, kiedy jest nam bardzo nieprzyjemnie, no, ktoś nas dźga nożem, boli nas, no to my staramy się uniknąć tej nieprzyjemności. Czy to, że jak nas nie boli, to jest już przyjemność, czy nie, to można dyskutować, ale na pewno tym, co wywołało naszą reakcję, był dojmujący ból. To była skrajna nieprzyjemność. Więc to jest swego rodzaju napęd. Ale jest druga funkcja nieprzyjemności. Mianowicie nieprzyjemność zabezpiecza organizm przed samobójstwem, najogólniej mówiąc. To znaczy,
jeśli pójdzie pan do parku albo na plac zabaw dla dzieci, no i tam te dzieci czasami potrafią się tak zamęczyć. No bawią się, usmarkane po parze, utaplane w błocie, no, można powiedzieć nie do zaorania. Ale przychodzi taki moment, kiedy okazuje się, że nawet one są wykończone. Można wnikać w to, co powoduje, że małe dzieci są tak ruchliwe. I to jest poziom, nazwijmy to, absolutnie zwierzęcy. Każdy organizm to musi mieć, ponieważ zanim organizm osiągnie dojrzałość, on musi przejść proces kształtowania mięśni itd. I taka, nazwijmy to, nadpobudliwość, ale to wcale nie jest nadpobudliwość, taka aktywność ruchowa sprzyja temu, żeby po prostu konstytuował się organizm, ale również dochodzi do tego ciekawość, która pozwala poznawać otoczenie. To jest wtedy intensywne poznawanie otoczenia. Ale przychodzi kres, bo jeśli to dziecko coś nie wyhamuje i ono będzie tak się tam skakać, biegać i tak dalej, no to będzie skakać, biegać i aż po prostu fiknie kozła i umrze. Opowiadał mi ojciec mojego kolegi z czasów studiów, że przed wojną jego kolega, zupełnie zdrowy chłopak, coś mu odbiło, to było przed wojną, gdzieś tam na Kresach, wsiadł na rower i pojechał i przejechał kilkadziesiąt kilometrów. Wrócił, był zupełnie zadowolony, położył się i umarł. No tak. Może coś z sercem, wiadomo. No nie wiadomo, ale w każdym bądź razie zupełnie nieświadomie przeciążył organizm. I jeśli coś nie wyhamuje jakiejś aktywności i nie będzie uzupełniana energia, to każdy organizm doprowadzi się do zapaści. I właśnie po to, żeby zabezpieczyć interes organizmu, nieprzyjemność powstrzymuje człowieka przed podejmowaniem takich działań, które nie są nakierowane na jego bezpośredni, elementarny interes, na zaspokojenie jego elementarnych potrzeb. To jest niesłychanie ważna rzecz. Tutaj mamy, szanowni państwo, będę musiał parę rzeczy powiedzieć, parę ogłoszeń parafialnych. Bardzo przepraszam, panie Krzysztofie, że w tej chwili przerywam. Przypominam, żeby państwo komentowali, udostępniali, lajkowali. Przede wszystkim czekamy na wasze komentarze, pytania. Podkreślam, bo wiem, że tutaj parę osób mi pisało, że dlaczego nie zadajemy pytań. Pytania, jeżeli dzisiaj zdążymy, będą. Jeżeli nie, kochani, to będą w przyszłym tygodniu i cały odcinek z panem Krzysztofem Karoniem poświęcimy na zadawanie i odpowiedzi na państwa pytanie. Wszystkie 3. Wtedy było chyba ze 4 ostatnio. O, to dojdziemy do 5. Tak jest. Proszę skończyć ogłoszenia parafialne. Już skończymy ogłoszenia parafialne. To było takie. To wracamy. Tak. Trzeba przyspieszyć, bo ja w ten sposób trochę za długo, za bardzo to rozwlekam. Człowiek w naturalny sposób opanowuje, wraz z rozwojem biologicznym opanowuje te umiejętności, które można nazwać umiejętnościami instynktowymi i żadne inne. Ponieważ nie są mu one do niczego potrzebne. Może inaczej, najpierw źle powiedziałem, nie człowiek, organizm, żyjący organizm, do niczego jest mu więcej potrzebne. Najeść się, pokopulować, no i załatwić się ich. żeby nikt nam nie tego, czyli oganiać się od wroga. Tak. I jesteśmy kontenci. Jak się popatrzy na film gdzieś tam z Afryki, leży taki lew. Zjadł jakąś antylopę, zrobił małe lwiątko. I się praży. Leży i czeka. Na co on czeka? Książki nie poczyta, do kina nie pójdzie. Nawet z kolegą nie pogada. Siedzi, czeka, aż go coś ruszy. I ruszy go wtedy, kiedy zgłodnieje, kiedy... Oczywiście on musi tam w ramach tego dbania o bezpieczeństwo musi kontrolować teren. To znawcy zwierząt znakomicie to potrafią opisać. Ale taki jest kres działania instynktów. I teraz tak.
taki organizm, jakim jest zwierzę, będę w tej chwili mówił już na poziomie zwierząt tych wyższych. Oczywiście robię ogromne skróty, ale Państwo mi to wybaczą, bo zaraz będzie jasne, dlaczego ten skrót jest. Zwierzę można nauczyć takich umiejętności, których ono samo by się nie nauczyło z własnej woli. Można na przykład, stosując tak zwane warunkowanie, czyli system kar i nagród, a raczej nagród i kar, doprowadzić do tego, żeby piesek zaczął tańczyć na 2 łapach. Można. Można nauczyć konia tańczyć, można nauczyć tam papugę śpiewać, no cuder, no, słonie potrafią tańczyć, no cuda. Praktyka. Tak. Rzecz w tym, że nigdy zwierzę drugiego zwierzęcia czegoś takiego nie nauczy, takiej umiejętności, a poza tym, nawet jeśli zwierzę taką umiejętność opanuje, ono nie jest w stanie tej umiejętności przekazać swojemu potomstwu. I to ani w ten sposób, że nauczy swoje dzieci własnoręcznie, ani poprzez geny, ponieważ cech nabytych się nie dziedziczy. Tak przynajmniej twierdzą genetycy. Człowiek tym się różni od zwierząt, 2 rzeczami się różni. Po pierwsze, człowiek jest znacznie gorzej wyposażony od zwierząt do przetrwania w naturalnym środowisku. Nie ma szponów, kłów, sierści, ma stosunkowo mało siły, po drzewach skacze, no też tak średnio. Jak ktoś tam potrafi z drzewa na drzewo przeskoczyć, to już jest mistrz świata i tak dalej. No. W związku z tym człowiek jest w gruncie rzeczy nieprawdopodobnie ograniczony, a uważa się za króla stworzeń. Człowiek jedyną broń, jaką ma po to, żeby przetrwać i na dodatek nie tylko przetrwać, ale jeszcze zdominować cały ten świat, to ma umiejętność myślenia. Różnie, ale wiadomo, o co chodzi. Tak. Problem polega na tym, i człowiek może, zaznaczam, może opanować takie umiejętności, których zwierzę nigdy nie opanuje. Bo można się zastanawiać na przykład, czy jakiś tam nieudolny taniec misia, to jest misio w stanie, jak mu tam coś odbije, sam się nauczyć. No powiedzmy, dobra, no misiowi zrobiło się, najadł się miodu i potańczył sobie, bo taka choreografia mu wyszła w sposób naturalny. No ale misio na pewno nie zatańczy na puentach Jeziora Łabędziego według choreografii. No nie, i tak trzeba dalej. go przygotować, nauczyć. Ja myślę, że jakby pan nawet bardzo chciał misia uczyć, żeby według zapisu choreograficznego odtworzył Jezioro Łabędzie jakiegoś tam choreografa X, to on panu za dużo przyjemności nie sprawi. Nie. Oczywiście nie będę w tej chwili dyskutował, jaka jest granica między tymi umiejętnościami, które może opanować zwierzę, ale zaznaczam, opanować w sposób instynktowy, nie wytresowane przez człowieka, tylko samo, jako gatunek. A tym, co może zrobić człowiek, natomiast w sposób niewątpliwy człowiek jest w stanie wymyśleć fizykę nuklearną, matematykę wyższą, pisanie poezji, no to w ogóle absurdalne zajęcie z punktu widzenia potrzeb elementarnych. No siedzi facet i pisze, kiedyś to chociaż się teraz rymowało, a teraz to bredzi już zupełnie bez sensu i to podobno ma jakąś głębię. To ogromna liczba umiejętności. To są takie umiejętności, które człowiek może opanować, natomiast zwierzę nie opanuje nigdy. Nigdy, po prostu nigdy. Gdyby miało opanować, to już pewnie by opanowało. No możemy spokojnie czekać i patrzeć, czy jakaś małpka w zoologu albo w pewnym momencie minie dużo czasu. Skonstruuje coś tam. Może. Myślę, że mówimy tutaj o tak zasadniczej, jakościowej różnicy, że szkoda tracić czasu na
na detale, ale jest jeden najważniejszy problem. Otóż ja te umiejętności, takie nazwijmy to wirtuozowskie, typu właśnie i tak dalej, a z punktu widzenia takiej czystej tej behawiorki biologicznej, no to nawet no nie wiem, no, nawet robota łopatą to już jest dość skomplikowana rzecz. Tak, żeby z sensem tą łopatą oczywiście, nie po to, żeby ją złamać. Jak najbardziej. Ja to nazywam umiejętnościami kwalifikowanymi. Czyli nie byle jakie, tylko takie, które... Otóż po pierwsze, żadnej z tych umiejętności człowiek nie może opanować w sposób naturalny. Czyli nie są to umiejętności instynktowe. A druga sprawa, żadnej z tych umiejętności człowiek nie może nauczyć się sam. Człowiek nie jest w stanie nauczyć się nawet mówić, chodzić w pozycji wyprostowanej, chociaż są ludzie, którzy twierdzą, że to... Tutaj nawet nie ma sensu dyskutować, bo większość nieporozumień bierze się z tego, że ludzie nie znają wyników różnego typu badań. Nie tylko badań prowadzonych świadomie, ale na przykład jednym z najcenniejszych doświadczeń były przypadki, w tej dziedzinie były przypadki znajdowanych tak zwanych dzikich dzieci. Czyli dzieci, które z powodów losowych wychowywały się przez wiele lat poza wpływem, poza kontaktem z ludźmi. Takim kontaktem, no, który nie był tylko tam wsypaniem jakiejś karmy do koryta, bo takie przypadki się zdarzały, kiedy małe dzieci tak były przez całe lata traktowane. I to już wiadomo, że jeżeli do pewnego wieku człowiek się nie nauczy języka, to nigdy się go nie nauczy, a na pewno nigdy się nie nauczy go w stopniu kwalifikowanym, czyli żeby mógł się porozumiewać, no przynajmniej tak jak my mówimy tutaj, chociaż my tak naprawdę to mówimy takim językiem dość prostackim w porównaniu z tym, jakby posłuchać, co tam mówią wykształceni ludzie, no to my jesteśmy na poziomie trochę wyżej budki z piwem, no może budki z sokiem. Komunikujemy się. Komunikujemy się. Tak. Otóż właśnie problem polega na tym, że człowiek takich umiejętności nie jest w stanie opanować sam. I tu dochodzę do rzeczy takiej, która, ponieważ w ogóle, przynajmniej jak do tej pory, nigdy nie pojawiła się w żadnej znanej, mnie przynajmniej, refleksji nad życiem społecznym, w teoriach ekonomicznych, w teoriach ludzkiego działania i tak dalej. Tego elementu ja nie widzę w ogóle. Przepraszam. A to jest element niesłychanie istotny, ponieważ on oznacza, że człowiek sam nie jest w stanie się uczłowieczyć. Czyli, że człowiek jak się rodzi, i zaznaczam, dotyczy to nie perspektywy tylko ewolucyjnej, bo można powiedzieć, że dobrze, kiedyś tam ludzie byli tacy bardziej małpowaci, a teraz to już są tacy bardziej nowocześni i że on nabył jakichś tam nowych zdolności. Być może w zakresie tych potencji, to może on tam coś nabył, bo tego nie jesteśmy w stanie sprawdzić. Nie sprawdzimy, jakie potencje miał Neandertalczyk na przykład. Ale nie ma najmniejszych wątpliwości, że jeśli chodzi o zachowania umiejętności kwalifikowane, to również dzisiaj ojciec może znać 15 języków, matka może z pamięci całą tablicę Mendelejewa i tak dalej, i jeszcze na dodatek powtarzając w przerwach wiersze Alana Ginsberga, mogą być tak strasznie wyedukowani, a ich dziecko w momencie urodzenia nie potrafi nic. I jeśli ktoś tego dziecka nie nauczy, to te jego ludzkie potencje się nie rozwiną. Czyli on, mając te potencje, pozostanie na poziomie czegoś, co odkrywano właśnie w przypadku takich dzikich dzieci. Zaznaczam, to w najmniejszym stopniu nie przekłada się w jakiekolwiek wartościowanie, że nie wiem, no, jak się człowiek tam nie uczłowieczył, to nie jest człowiek. To są znacznie głębsze sprawy
kwestia godności ludzkiej, osoby ludzkiej i tak dalej, to jest właśnie to piętro, na które ja w tej chwili nie chcę świadomie wchodzić, bo właśnie najpierw trzeba zrozumieć to, co się dzieje na tej elementarnym poziomie, którego, i co jest ważne, którego nie może zlekceważyć nikt bez względu na swoje interpretacje światopoglądowe. Jasne. Otóż człowieka, tych umiejętności, które ja nazywam kwalifikowanymi, a które są podstawą całego współczesnego świata. Bo o ile można sobie wyobrazić, że gdzieś tam jeszcze w tej mitycznej wspólnocie pierwotnej, co jest też nieprawdą, że ludzie tam mieli tak łatwiej i że niczego nie musieli potrafić, musieli, spokojnie. Dużo więcej chyba, mi się wydaje. No, ale tak się, no wie pan, no, no tak się, tam sobie tam papułasy tam na bębenkach pograli. Ale w dzisiejszym świecie, no, to rozmowa zaczyna się, być może są takie roboty, że można je robić, będąc całkowitym analfabetą. Szczerze mówiąc, nie wierzę, że nawet jeżeli sama praca nie wymaga tego, żeby posługiwać się sprawnie mową, pismem i tak dalej, to ja nie sądzę, żeby nawet proste czynności można było opanować bez opanowania umiejętności mówienia, pisania, czytania. To jest wbrew... Nie będę teraz tego tematu rozwijał, podejmuję się udowodnić, że te rzeczy są związane. To jest tak jak to, że proszę pana, to było chyba w 80 latach, kiedy w Japonii, która wtedy już była może nie skomputeryzowana, ale zelektronizowana, czyli u nich kalkulatorki to już była norma. Tak. A myśmy co to jest kalkulatorek? Jezus Maria, sama tabliczka mnożenia się liczy. Sam pamiętam te czasy, no. Początek 70 lat. Do nas docierały pierwsze kalkulatorki, jakieś magnetofony kasetowe, to były wtedy jakieś zupełnie zjawy z Księżyca. Wtedy Japończycy w najlepszych szkołach przywrócili lekcję kaligrafii, ponieważ oni wiedzieli, że jeżeli na pewnym etapie rozwoju człowiek nie rozwija się również poprzez opanowywanie operacji manualnych, to wszystko ma przecież gdzieś tam związek w mózgu. Jasne. I ten mózg musi się harmonijnie rozwijać. A w tej chwili mamy takich cymbałów, którzy na takim czymś wszystko napiszą, a nawet tak, ale jak trzeba się podpisać, no to sadzą takie kulfony, że wie pan, proszę pana, ale to jest kalectwo i to się przekłada. To wbrew pozorom ma głębokie konsekwencje. Dobra, zmierzajmy do puenty. Wszystkie te tak zwane umiejętności kwalifikowane mogą być opanowane tylko i wyłącznie w taki sposób, że człowiek zostanie nauczony tych działań przez innego człowieka, bo sam ich nie wymyśli. Na tym etapie rozwoju nie ma możliwości. Mówimy cały czas o dzieciach. Wszyscy ludzie, wszyscy teoretycy robią zasadniczy błąd, mówiąc o człowieku. Oni mówią o ludziach gotowych, o ludziach dorosłych. I nikt z nich nie uwzględnia, przesadzam, że nikt, ale zdecydowana większość, no, na przykład ekonomiści, to już bez wyjątku. Oni zakładają, że człowiek jest po prostu taki, rodzi się w garniturze, z teczką, z kalkulatorem. Nie. Człowiek, każdy dyrektor, minister, król był kiedyś srającym w pieluchy malcem, który nic nie kumał i ktoś się musiał nim zająć. Tyle tylko, że w pewnych kręgach to za takiego malca się brano od razu i dzieciak, jak się popatrzy na portrety tak zwanych infantów, takich małych, paroletnich chłopaczków z rodzin królewskich, powiedzmy tam renesansowych, czy... Proszę obejrzeć, w jakich oni strojach są. A w tym samym czasie chłopskie dzieci chodziły w takiej koszulinie, pod spodem bielizna wtedy nie istniała, miały na sobie tylko kawałek takiej ścierki i na boso zasuwały, tak jak zwierzaki obok, a ci malcy
mieli założone te wszystkie, cały ten rynsztunek, to wszystko wydziergane, wyhaftowane, pozapinane na jakieś brylantowe guzy i tak dalej, i tak dalej. I te dzieciaki, no ale oni byli przygotowani nie do gnoju, tylko byli przygotowywani do sprawowania władzy. Dokładnie. Ale to był, proszę pana, dla tych dzieci, to był, no nie chcę powiedzieć mordęga, ale to była Koszmar, mordęga. tak, od samego początku. Bo wtedy jeszcze nie uwzględniano tej wiedzy, która wynika z psychologii rozwoju i te dzieci po prostu było wiadomo, że no trudno padło, urodziłeś się królem, chłopcze, no to Trudno. nie będziesz kopał piłki pod trzepakiem i nie będziesz tam biegał za dziewuchami. się tam. Swego, jak dorośniesz, to ci tam te dziewczyny przyprowadzimy tylnymi drzwiami, ale ty masz tutaj robić berło w łapę i nie, a nie, no to oczywiście tam go likwidowano. Po to, żeby człowiek opanował jakiekolwiek umiejętności kwalifikowane, musi on być poddany procesowi nauczania, nauczania. I opanowywanie każdej umiejętności kwalifikowanej, podkreślam, każdej umiejętności kwalifikowanej wymaga automatyzacji odruchów, czyli długiego, wielokrotnego, żmudnego powtarzania czynności. Bo tylko wtedy, kiedy kierowca jedzie, ale nie musi już myśleć, czy naciska sprzęgło, czy pedały, czy hamulec, to może się skoncentrować na tym, żeby jechać prosto i ludzi nie pozabijać. A pianista czy skrzypaczka, to ona nie musi się zastanawiać, gdzie ona tego palica tam postawi, żeby... Nie. Ona w ogóle o tym nie myśli. To wszystko się dzieje już, można powiedzieć, samo. Ona myśli o interpretacji, ona myśli o rytmie, o dynamice, o tych wszystkich historiach, które powodują, że my siedzimy i dostajemy zawrotu głowy. Ale tylko dlatego, że ona już w ogóle nie musi się zastanawiać nad tym, co ona ma zrobić. A to się samo nie nauczy. I teraz jest pytanie, czy chcemy mieć ludzi, którzy mają, ja nie mówię nawet na poziomie wirtuozowskim, chociaż oczywiście tacy ludzie są, bo gdyby komukolwiek z tych tak zwanych wolnościowców powiedziano, że dobra, realizujemy full free i rezygnujemy ze wszystkich skrzypaczek, prima ballerin, wybitnych konstruktorów, wybitnych matematyków. Mamy wszystkich takich wolnych, zadowolonych z siebie przeciętniaków. Nie jestem pewien, czy byliby tacy zadowoleni. To może by zaakceptowali, ale jakby im się powiedziało, no niestety chłopaki, ale samochodu nowoczesnego nie. Wóz drabiniasty, w najlepszym razie rower i pedałujcie. Bo już dalej ten poziom się nie może podnieść, bo dalej to już trzeba murzyć. I po to, żeby skłonić dziecko do nauki różnych umiejętności kwalifikowanych, ono musi być poddane przymusowi. To znaczy, bo jaki działa mechanizm? Dopóki dziecko działa spontanicznie, dopóki się bawi, to wszystko jest w porządku. Ale nie wiem, tam rzuci piłką, trafi, nie trafi, rzuci 20 razy, jest zmęczona, ma dość i chce się zająć czym innym. To jest jego dobre prawo dzieciaka. Na tym polega zabawa. Tak. Zabawa nie znosi przymusu. Chociaż w zabawie, już nie pamiętam, czy to w zabawie, czy w grze obowiązują reguły. To tu jest już pewna różnica. Ale przymusu nie, to kończy się zabawa, jak się zaczyna przymus. Ale w momencie do opanowania najprostszej czynności, do zautomatyzowania najprostszej czynności, są teorie, które mówią, że tam trzeba 30 powtórzeń, 70, 120. No jak się 120 razy coś zrobi, to już człowiek... Praktyka. Tak, ale wie pan po to, żeby zrobić coś bardzo prostego. Natomiast ile razy trzeba po to, żeby zagrać to, co napisał Paganini? Wyższa szkoła jazdy. Ale proszę pana, europejska kultura jest jedyną kulturą, która coś takiego osiągnęła. To prawda. I
przerobiliśmy połowę, ale skończymy na połowie mniej więcej, bo teraz dojdę do rzeczy najważniejszej. Tym, co powstrzymuje człowieka przed podejmowaniem takich uciążliwych działań, jest nieprzyjemność. I jeśli człowiek podejmuje takie działania, no to siłą rzeczy zaczyna być znużony, zmęczony, zaczyna go tam coś boleć i tak dalej, chciałby się już zająć czymś innym. I teraz jest pytanie, skąd dziecko ma wiedzieć, skąd człowiek ma wiedzieć, że jeśli opanuje te umiejętności, to czeka go jakaś nagroda. Zaznaczam, jeśli będziemy to robić na tej zasadzie, że tak, no słuchaj, Wiesiu, za każdą gamę ciacho, za każdą gamę ciacho, za każdą gamę ciacho, a nie to pałką w łeb, ale zagrasz gamę ciacho. To jest, co to jest? To jest, proszę pana, tresura. Tak się tresuje zwierzęta. I ludzie często mylą tresurę z nauką. Bardzo często lubią być tresowani. Tak, ale to wyższa szkoła jazdy, to prawda, ale to wbrew pozorom też ma swoje wytłumaczenie. Co może mieć człowiek, jeśli ma przeżyć nieprzyjemność, to jaka go czeka potem nagroda? Co on z tego będzie miał? To jest pytanie. On również musi mieć jakąś przyjemność. I on będzie miał przyjemność, ale zupełnie inny rodzaj przyjemności. I tego w psychoanalizie nie ma. Dlatego psychoanaliza jest takim dlatego jest taką koncepcją koncepcją człowieka okaleczonego. Jest koncepcją człowieka zredukowanego do biologii. Tylko i wyłącznie do biologii. Ponieważ człowiek jest w stanie przeżywać dwa rodzaje przyjemności. Podejrzewam, że tego się nawet w tej chwili nauczycielom ani pedagogom nie mówi w szkołach. Ale człowiek jest w stanie przeżywać dwa rodzaje przyjemności. Jedna, i tu jest bardzo ważne, że jak badali to różni ci spece od tych wszystkich tam synaps, neuroprzekaźników i tak dalej, to właśnie na poziomie tego, nazwijmy to, bilansu przyjemności przebiega to na poziomie fizjologicznym. Obydwa rodzaje przyjemności przebiegają podobnie. Tam wydziela się więcej dopaminy czy jakiejś serotoniny, już nie będę teraz zmyślał. Można to wszystko, bo ja to mam, tak mówię, ale ja tam w notatkach i w witrynie to jest wszystko wyłożone jak trzeba. Domyślam się. Poza tym nie trzeba sięgać do tego. To jest w każdym podręczniku do neurologii. Czy w tym przynajmniej nie ściemniają jeszcze. Słucham? W tym jeszcze przynajmniej nie ściemniają. W tym nie ściemniają przypadkiem jeszcze. Dla bezpieczeństwa powiem, w tych podręcznikach sprzed 15-20 lat, bo co teraz się wypisuje, to już nie wiem, wie pan, no HTW Atoma już przetłumaczono na nowo, żeby nie używać słowa murzyn, w związku z tym to już jest ten rodzaj obłędu. To już jest, zaznaczam, o tym to już mówię, to nazywam obłędem, chociaż jest to wynikiem pewnego programu, ale zachowanie jest już zupełnie aberracyjne. W ten sposób fałszuje się literaturę. No, już nikt nie wie, jakie są oryginalne wersje książek, które czytamy i myślimy, że tam było tak napisane. No. To jest masakra. Chata bojowa. Ty, afroamerykaninie, halo. No. Szczególnie w tamtych czasach. Wróćmy do naszych baranów, a już nie pamiętam, na których baranach nam się urwało. Mikroprzekaźniki, neurony, spece od... Tak. Więc na poziomie fizjologicznym to działa bardzo podobnie, bo ta przyjemność prawdopodobnie gdzieś ma również swoje jakieś przełożenie biologiczne. Ale co jest najistotniejsze? Otóż przyjemność fizjologiczna jest przyjemnością natychmiastową, odczuwaną w reakcji na bezpośredni bodziec fizjologiczny, zmysłowy, nazwijmy to w ten sposób, zmysłowy. Czyli podrapię się po nosie i jest mi przyjemnie. Tak. No, przy nieprzyjemności też. No, ugryzę się to w język, to też jest mi nieprzyjemnie.
Natomiast przyjemność psychologiczna, a w zasadzie psychiczna, jakby psychiczna, psychologia to jest nauka. Przyjemność psychiczna, która się nazywa satysfakcją, to jest taka przyjemność, która nie ma nic wspólnego z bodźcami, z bezpośrednimi bodźcami zmysłowymi. Podstawowym źródłem przyjemności psychicznej, którą nazywamy satysfakcją, jest, przepraszam, że tak głupio pytam, ale to jest? Jest przyjemność? Ja wiem, że panie Marcinie, przepraszam, wy jako pokolenie nie możecie tego wiedzieć. Okej. Bo właśnie wam o tym nie powiedziano. Chciałem powiedzieć popęd, ale pewnie się mylę. Myli się pan. Okej. Podstawowym źródłem przyjemności psychicznej jest uznanie innych ludzi, interakcja z innymi ludźmi. Ta skrzypaczka, która łamała sobie paluchy i tak dalej, rzędoliła. Ten piłkarz czy lekkoatleta, który sobie nadwyrężał te wszystkie kości, stawy i tak dalej, często się okaleczali. Pomijam idiotyzmy typu doping i tak dalej, ale przecież ci ludzie, którzy osiągali najwyższe szczyty w każdej dziedzinie, oni zawsze ponosili jakieś ogromne koszty. No tak, w ten czy inny sposób. Ale proszę pana, tylko oni przeżywali coś takiego, że na stadionie włazili na najwyższe pudło i 100 000 ludzi zaczynało wyć z podziwu, z czegokolwiek by tam. Jak pan zna jakiegoś mistrza, niech pan z nim kiedyś porozmawia tak prywatnie i powie, bo ja nie wiem, ja nigdy w takiej sytuacji nie byłem, nigdy nie opanowałem w takim stopniu takiej umiejętności, ale proszę pana, skrzypaczka, muzyk, artysta, można powiedzieć, że to są wyjątkowe zawody. Nie tak bardzo. W każdej dziedzinie tak jest. Chłopak nauczy się trochę, znam przypadki, znałem kiedyś takiego, mojego kolegę zresztą ze szkoły. Cicha myszka, nigdy się nie odzywał i tak dalej, i tak dalej. I kiedyś na jakimś prywatne spotkanie nagle okazało się, że ten chłopak siada do pianina, proszę pana, i grzeje tak, że wszystkim po prostu szczęki opadły. Cicha woda, brzeg i rwie, no życie. Ale proszę pana, ja pamiętam, jakim wzrokiem popatrzyły dziewczyny na tego chłopaka, którego w ogóle go nie zauważały. A teraz? Nagle okazało się, że on coś potrafił. To. W tej chwili rzeczywiście ludzie są tak zaorani, że to coraz mniej znaczy. Również dlatego, że oni nigdy w życiu nie przeżyli tego typu satysfakcji. Ponieważ ten rodzaj reakcji psychicznej wymaga specjalnego przygotowania. Natomiast istnieje negatywna strona tego. Ale tak czy inaczej, podstawowym źródłem tego, co ludzi napędza do działania, nie jest prosta korzyść, nie jest prosta przyjemność fizjologiczna, nie jest prosta korzyść ekonomiczna. Tym, co jest najsilniejszym impulsem u człowieka, i teraz nie będę tego rozwijał, bo to można długo, jest potrzeba przeżycia pozytywnej reakcji innych ludzi. I to, o ile samego siebie można drapać w różne miejsca i robić sobie przyjemność, i tak dalej, i tak dalej. Ja zresztą, broń Boże, nie lekceważę tych przyjemności, nazwijmy to fizjologicznych, bo one nam pozwalają przeżyć. One nas zmuszają do pewnych aktywności, które nam gwarantują kontynuację życia. Jasne. Ale tym, co nas ale to samo mają zwierzęta. Z całym szacunkiem dla zwierząt. Natomiast zwierzęta nie budują filharmonii po to, żeby tam jakaś mikra skądinąd taka chucherkowata panienka wyszła ze skrzypcami, tam pitoliła, a potem, proszę pana, parter i 4 balkony,
co jest fantastyczne, proszę pana, bo proszę zwrócić uwagę, że zdarza się, bo tam ta cała reszta to nie ma znaczenia, bo oni tak jak wstają, tak się kładą, to nie ma, ale jeszcze są takie miejsca, gdzie ludzie na przykład idą do opery i się odcynglowują, wie pan, tam te smokingi, fraki, to szamerunki, no high life. Ale powiem panu tak ciekawostka, jeżeli mogę wtrącić. Ja kiedyś chodziłem do opery bardzo często. Pamiętam, z kumplem robiliśmy, pozdrawiam cię Arturze, taki numer, że kupowaliśmy, jeszcze bilety były po 15 zł. Siedzieliśmy do pierwszego aktu i potem żeśmy schodzili na dół i siadaliśmy na te miejsca za tam 200, 250 i już się czuliśmy takie gnoje tam, już się chachaliśmy i tak dalej. Tylko tak było dziwne, bo to właśnie same garnitury, a my w dresikach. Ale proszę pana, najdziwniejsze jest to, że w tym najbardziej nabzdyczonym, takim już totalnie pokazowym środowisku, gdzie i to wszystko bonjour, to tam nikt nie ma nic przeciwko temu, żeby facio, który jest w smokingu tam od Armaniego za 1500-100-900, żeby ściągnął marynarę i zaczął tą marynarą machać. Bo to kiedyś była muzyka rozrywkowa. To też, ale po prostu są takie stany takiego zachwytu, takiego uniesienia, w których nawet w miejscach, w których się kultywuje pewne obyczaje i pewną etykietę, to jest nie tylko, że nieźle widziane, ale artysta. Niech pan się postawi w miejsce artysty, który stoi przed tym tłumem tych wszystkich milionerów i on swoim graniem na skrzypcach doprowadził do tego, że tamci ludzie dostają spazmów i zrywają. Proszę pana, to jest takie zwycięstwo, ale proszę pana, za to ten ktoś zapłacił swoją charówą. I teraz jest problem, jak... I absolutnie wykluczam. Jeśli ktoś mi będzie opowiadał, to powiem, że to jest całkowite kłamstwo, ponieważ jest to psychologicznie nieprawdopodobne, żeby ten poziom mistrzostwa, a nawet znacznie niższy poziom, taki poziom, na którym w tej chwili znajduje się większość osób nas oglądających w tej chwili. Ponieważ jak porównają siebie z tymi umiejętnościami, które mieli jako małe dzieci, to oni w tej chwili, przy wszystkich tych brzydkich rzeczach, które ja mówię o poziomie wykształcenia dzisiaj, ale to są ludzie, którzy opanowali ogromną ilość, tam chodzą na te kursy, nie kursy, dokształty, 4,5 doktoratu. No. Jeśli to ma jakąś jakość, to wszystko musiało być okupione jakąś nieprzyjemnością fizjologiczną. Pomijam oczywiście, że jak trafiło na wychowawcę idiotę albo na rodziców idiotę, to była również katorga psychiczna, przepraszam. Ale co do zasady, to najpierw była nieprzyjemność, a dopiero potem była satysfakcja. O dalszym ciągu, o tym, jak doprowadzić do tego, żeby bezinwazyjnie zastosować przymus taki, który z małpy robi człowieka, z całą sympatią dla małp oczywiście, ale nikt rozsądny nie będzie próbował z nich zrobić wydziału uniwersyteckiego. Nie, no, one mają swoje miejsce. I pozdrawiamy posłów opozycji. Więc o tym to może następnym razem, bo dzisiaj byśmy za bardzo dojechali, ale opowiem tylko o jednej rzeczy, która mi utkwiła w pamięci. Wrócę do mojego ulubionego antropologa Bronisława Malinowskiego. On, już nie pamiętam, czy w książce Zbrodnia i jedna z jego pierwszych publikacji. Ja mam, wie pan, taką sklerozę, że nieważne. On opisał, a może już w Życiu seksualnym dzikich, nie, chyba jeszcze w Zbrodni. On opisuje taką sytuację. Zaznaczam, społeczeństwa dzikie, tak zwane, które badali na przełomie XIX i XX wieku antropolodzy, a jako pierwszy w sposób systematyczny robił to Malinowski, to były społeczeństwa, które żyły sobie wprawdzie w tej urojonej szczęśliwości marksistowskiej, ale
to były społeczeństwa permanentnie niedożywione. One jako grupy ludzkie były zawsze niedożywione. To miało wpływ również na przykład na coś takiego jak dzietność kobiet. Kobieta w tamtych społeczeństwach mogła mieć dziecko w najlepszym razie co 3-4 lata. Organizm po prostu nie musiała się tam zabezpieczać, ona po prostu nie zaszła w ciążę. Ponieważ te społeczeństwa, żyjąc tak jak żyły, one żyły w stanie nieustannej walki o zdobywanie pożywienia. Łowili ryby, tam uprawiali różne bulwy. Malinowski opisuje taką sytuację, kiedy rolnik, to ma związek z dość skomplikowanym systemem tych związków w układach matrilinearnych i tak dalej, ale o co chodzi? Rolnik uprawia kawałek pola i tam jakieś bulwy zbiera. Zawsze zapominam, jak one się nazywały. Już mi nawet widzowie podpowiadają czasami, a ja ciągle zapominam. Są zbiory. Z tych zbiorów robi się kopce. I ludność wioski chodzi, podziwia te kopce i ocenia, który z nich jest najsprawniejszym rolnikiem. Zwyczaj nakazuje, tam tej właśnie reguły pokrewieństwa, żeby najlepszą część zbiorów oddać chyba siostrze. Nie własnej rodzinie, tylko siostrze, bo tam to jest to związane z tym dziedziczeniem po linii żeńskiej. W związku z tym te bulwy są w specjalnej procesji przenoszone do innej wsi, bo siostra mieszka w innej wsi. Kupa roboty, męczą się, a to w większości herlaki, tam się praktycznie mówiąc nie zdarzały grubasy, takie amerykańskie hamburgerowe, wie pan. A u nas to w tej chwili jest ta amerykańska plaga, no bo to walą w siebie te wszystkie... Jedzenie jest śmieciowe przede wszystkim. Tak, oczywiście. Tam wtedy śmieciowego jedzenia nie było, ale przede wszystkim było go mało. Tak. Te najlepsze części były przenoszone rytualnie do wsi siostry, układane znowu w kopce i kolejna wieś chodziła i oglądała i oceniała, który tego. I Malinowski opisuje, a on jako pierwszy spędził wiele czasu żyjąc wśród tych ludzi. Namiot rozbijał w środku wsi i tam, no to już kiedyś opowiadałem. I on opisuje, że przedmiotem dumy, najwyższej ambicji takiego rolnika było udowodnienie, że on jest dobrym rolnikiem, że on jest dobrym fachowcem. I wysiłek włożony w te wszystkie ekspozycje, cuda, przenoszenia, bo przecież można było to tam do jakiegoś kosza wrypać, zanieść, powiedzieć, masz Marysiu, zjedzcie to sobie i po herbacie. Nie. Przepraszam. Cały społeczny ceremoniał po to, żeby ten człowiek, który oczywiście coś tam wyprodukował i to jest bazą jego pożywienia. Tam nie mieć pożywienia to hańba była. Ktoś, kto doprowadził do tego, że nie miał pożywienia i musiał kogoś prosić, był zhańbiony. To było kwestią ambicji. Ale istotne dla niego było, największy, prawdopodobnie większy wysiłek wkładał w ekspozycję tego, co zrobił, niż w uprawę tego. Na tę cechę człowieka, na tę cechę potrzeby uznania, potrzeby zobaczenia siebie w oczach drugiego człowieka, bo do tego nie można załatwić samemu. Po to, żeby przeżyć satysfakcję, człowiek musi wejść w interakcję z innymi ludźmi. I takie jest źródło czegoś, co się nazywa nie społeczeństwem, tylko wspólnotą. Kiedy
przy wszystkich oczywiście zastrzeżeniach i zagrożeniach, ale kiedy innych ludzi nie traktuje się jako tylko i wyłącznie jako wroga, bo to jest prawda i oczywiście są okoliczności, które to uzasadniają, ale to jest ten moment, w którym drugi człowiek jest absolutnie niezbędny po to, żeby człowiek został doceniony jako człowiek i żeby mógł popisać się tym, że wydostał się powyżej poziomu małpy. Ja wiem, że to brzmi tak jakoś niebardzawo, ale bardzo Państwa proszę, żeby Państwo sobie tam kiedyś zrobili taki rachunek, ile razy głównym napędem do działania było to, że chcieliście po prostu komuś zaimponować. To jest pozytywna ambicja, chociaż niestety, i o tym mówił Adler, który pokłócił się w pewnym momencie, nie to, że pokłócił, był na początku zwolennikiem Freuda i w pewnym momencie zbuntował się i powiedział, nie, tej obsesji nie akceptuję. Istnieją inne wytłumaczenia ludzkich motywacji. On stworzył tak zwaną psychologię indywidualną, a po nim Masłow stworzył tak zwaną psychologię pozytywną. O tym to przy innej okazji. Na dzisiaj damy sobie spokój. Bastujemy. Bardzo dziękuję. Zapraszam za tydzień o godzinie 19 w czwartek. Krzysztof Karoń. Bardzo serdecznie, Panie Krzysztofie, dziękuję, ale też będziemy się musieli jednak odnieść do pytań, bo nam widzowie żyć nie dadzą. Tych maili jest 1 500 100 900. Ja nie mam nic przeciwko temu, ale jak, proszę Państwa, Zagajmy temat i potem przechodzimy. To jest, na moim kanale to się nazywa pojęcia podstawowe. Jeśli ktoś przez to raz nie przebrnie, tak uczciwie, na spokojnie, to te wszystkie bzdury, które mamy wbite do głowy na temat ludzkiej psychiki, która nas... Przecież cała nauka próbuje nam wytłumaczyć, że niczym nie różnimy się od zwierząt. Tak naprawdę o to chodzi. Chodzi o to, żeby zredukować w człowieku wyobrażenie, że istnieje cokolwiek, co jest powyżej biologii. Żeby nas jak najbardziej udupić, bo głupimi ludźmi łatwiej się steruje. Tak. A to jest absolutna nieprawda. Ale z tego można sobie zdać sprawę i na dodatek, z tego można zacząć być dumnym. Bo przecież większość ludzi ma podstawy do tego, żeby być dumnym, ponieważ włożyła bardzo wiele wysiłku w to, żeby się jakoś tam jednak dźwigać. I największe nieszczęście polega, i to jest puenta, że ten ich wysiłek bardzo często został zmarnowany, ponieważ wmówiono im, że to, co oni sobie wyobrażają, że jest celem, rzeczywiście nim jest. Dalej dzisiaj nie będę. Bardzo serdecznie dziękuję. Moim gościem Krzysztof Karoń. Zapraszamy w następny czwartek o godzinie 19. Kłaniam się nisko. Wspierajcie w realu24.pl. Wszystkie linki macie w opisie. Jutro zapraszam na bardzo ciekawy program. Zaczynamy od godziny 11. Moim gościem będzie Marek Kubala, czyli człowiek zniszczony przez układ zamknięty, zniszczony przez system. Walka z sądami. Prawie 20 lat, domaga się kilkudziesięciu milionów złotych od tego patologicznego, komunistycznego tak zwanego wymiaru sprawiedliwości. Odsiedział swoje oczywiście za niewinność. Wiecie, jak wyglądało to wszystko w układzie zamkniętym, tak więc zapraszam z Markiem Kubalą. Jutro będzie bardzo mocny program i zaczynamy od godziny 11. Kłaniam się bardzo nisko. Krzysztof Karoń, kłaniam się Marcin Rola. Bardzo Wam też serdecznie dziękuję, bo mimo tego, że trwa mecz naszej reprezentacji, to jednak chcieliście w takiej ilości być z nami. A też wam oglądał? No i to całkiem spoko. Całkiem spora przepraszam, chciałem powiedzieć Rzesza. Ilość ludzi bardzo, bo to nie jest liczba, tak? Nie jesteśmy w Niemczech, więc nie Rzesza. Więc tak, oglądała nas i bardzo Wam serdecznie dziękuję. A wiem, że trwa w tej chwili mecz. Tam ponoć dostajemy niezłe wciry, więc pozdrawiam pana Lewandowskiego i potem zobaczę, jaki był wynik. Trzymajcie się ciepło, dobrej nocy, pozdrawiam i zapraszam jutro o godzinie 11. Trzymajcie się, hej.